Myślisz o biznesie online, słyszałeś o dropshippingu, ale nie wiesz od czego zacząć, bo męczą Cię pytania, co to jest dropshipping, jak to działa, ile można na tym zarobić, czy to jest biznes dla Ciebie? Dzisiaj przedstawię Ci 15 kluczowych kwestii, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz działać. Ja jestem Luka Dylu i zapraszam Cię na serię Wiedza Codzienna, która jest nam niezbędna. Dropshipping to okazja stojąca przed nowymi sklepami internetowymi i perspektywa tego, że można ominąć problem magazynowo-wysyłkowy oraz brak konieczności inwestowania dużej gotówki na starcie wydaje się wystarczającym powodem, aby pomyśleć, że to jest idealny pomysł na biznes. Ale czy na pewno? Zanim jednak przejdę do tematu, proszę Cię, abyś zasubskrybował, kliknął w dzwoneczek, dał łapkę w górę, to pomoże rozwijać mój kanał. A jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś, abym zajął się jakimś tematem, to zostaw wiadomość w komentarzu. Ja wybiorę najciekawsze. Więc przejdźmy do tematu i posłuchaj o kilku kluczowych kwestiach, które musisz poznać na starcie. Po pierwsze, zacznijmy od tego, co to jest dropshipping. Dropshipping to nie tyle model biznesowy, co bardziej model logistyczny, w którym pomija się magazynowanie towarów u sprzedawcy. Oferuje się bezpośrednią wysyłkę towaru z magazynu hurtowni lub od producenta do klienta końcowego, dzięki czemu nie ma konieczności wynajmu powierzchni magazynowych i inwestowania w produkty, które leżałyby na półkach aż do momentu sprzedaży. Jednak warto pamiętać, że to właściciel sklepu czy sprzedawca odpowiada za dopełnienie wszelkich formalności, bo towar kupowany jest właśnie u niego, a hurtownia czy producent jedynie prowadzi wysyłkę w jego imieniu. W rezultacie klient związany jest umową jedynie ze sprzedającym, który odpowiada za jego obsługę i ustala warunki współpracy z wybraną hurtownią czy producentem. Po drugie, dropshipping to nie prowizja od sprzedaży. Dropshippingu nie należy mylić z prowizją od sprzedaży. W przypadku modelu prowizyjnego sprzedajemy towar w cenie ustalonej przez hurtownię lub producenta i to dla niego właśnie pracujemy, a naszą pensją jest procent od obrotu, jaki wygenerujemy. W dropshippingu sami staramy uzyskać się jak najniższą cenę w hurtowni czy u producenta i ustalić marżę na poziomie zadowalającym zarówno nas, jak i potencjalnych klientów. Zarobek uzależniony jest więc od indywidualnie ustalonych cen i ilości przeprowadzonych transakcji i może obejmować sprzedaż wielu produktów z różnych branż. Po trzecie, dla kogo jest dropshipping? Dropshipping jest idealną formą sprzedaży dla każdego, zarówno dla tych, którzy zaczynają dopiero swoją karierę w biznesie online, jak i dla tych, którzy już od dawna mają swoje sklepy internetowe. Dobrze też sprawdza się jako forma pracy z domu, gdyż nie wymaga od nas pracy w pełnym wymiarze godzin i daje możliwość zarobku dodatkowych pieniędzy dla osób, które pracują już na etacie. Dla istniejących sklepów internetowych jest to idealna forma, aby poszerzyć swój asortyment. Możemy zacząć sprzedawać produkty, w które nie musimy inwestować żadnej gotówki, a tylko możemy zwiększyć dzięki temu swój zysk. Po czwarte, zastanówmy się, jak zacząć działać w dropshippingu. Do prowadzenia dropshippingu musisz posiadać sklep internetowy lub stronę internetową. Sklep możesz szybko i sprawnie otworzyć dzięki oprogramowaniu dla sklepów internetowych lub na platformach sprzedażowych, gdzie uzyskasz pełne wsparcie techniczne w cenie miesięcznego abonamentu. Kolejny krok stanowi nawiązanie i ustalenie zasad współpracy z hurtownią lub producentem. Dzięki korzystaniu z platform sprzedażowych będzie Ci łatwiej zintegrować się z hurtowniami czy z producentem. Będziesz mógł automatycznie pobrać produkty dostępne do swojego sklepu i zacząć sprzedaż. Pamiętaj, zanim przejdziesz do prowadzenia sprzedaży z bezpośrednią wysyłką do Twoich klientów, warto zapoznać się z warunkami prowadzenia współpracy z hurtownią czy z producentem. Już na wstępie powiem Ci, że są one ustalane indywidualnie i nie istnieje jedno gotowe rozwiązanie przygotowane dla ogółu kontrahentów. Po piąte, marketing i reklama. Głównym celem sklepu internetowego prowadzonego na zasadzie dropshippingu jest jego promocja. Dzięki temu, że nie inwestujesz w towar, masz zaoszczędzone środki, które powinieneś przeznaczyć na reklamę i marketing, aby przyciągnąć klientów. A co możemy zrobić, aby reklamować swój sklep i zdobywać coraz więcej klientów? Możemy reklamować się w sieci na różnych stronach, w przeglądarce Google, na swojej platformie sprzedażowej. Do tego szeroko pojęta reklama w mediach społecznościowych, która jest bardzo ważna. No i oczywiście SEO, które jest bardzo ważne do tego, aby algorytmy widziały nas w internecie. Mamy jeszcze możliwość, oczywiście to zależy od hurtowni, do dołączania do przesyłek własnych zasobów reklamowych, takich jak ulotek, folderów, katalogów produktów, czy własnej taśmy do oklejania paczek z logo, nazwą czy adresem internetowym. Wszystko to jednak musicie ustalić w warunkach współpracy z hurtownią. Po szóste, ile można na tym zarobić? To, ile zarobisz, zależy wyłącznie od Ciebie i od Twojego zaangażowania w sprzedaż i marketing. Z upływem czasu i tak będziesz coraz więcej zarabiał, a będzie to związane z wypracowaniem coraz lepszych rabatów w hurtowniach i z możliwością zaoferowania
konkurencyjnych cen dla swoich klientów. Także tak jak widzisz, wszystko zależy od marketingu i ilości sprzedawanych produktów. Po siódme, co sprzedawać na zasadzie dropshippingu? Zakres oferowanych produktów w tym modelu jest wręcz nieograniczony. Praktycznie wszystko można sprzedawać na zasadzie dropshippingu. To tylko od Ciebie zależy, jak zorganizujesz swój sklep i jaki asortyment będzie w nim dostępny. Ja podam tylko kilka produktów. Zabawki, elektronika, buty, okna, lodówki, drzwi, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt ogrodowy i wiele innych produktów. To tylko od Ciebie zależy, jak się przygotujesz, jak zorientujesz się w rynku i znajdziesz swoją niszę z produktem, który się dobrze sprzedaje. Po ósme, zanim zaczniesz sprzedaż, jest kilka rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. Są to wybrany asortyment, unikalność Twojej oferty i marketing. Jak wybrać asortyment? Solidnie przeprowadzone rozpoznanie rynku pozwoli Ci określić asortyment, na który aktualnie jest popyt. Jedną z decyzji, jakie przyjdzie Ci podjąć, jest zastanowienie się nad tym, czy chcesz sprzedawać mniejsze ilości produktów z większą marżą, czy większą ilość produktów z mniejszą marżą. To od wybranego asortymentu będą zależały wykorzystane kanały sprzedażowe oraz zastosowana strategia marketingowa. I pamiętaj, że w tym modelu Twój asortyment może się zmieniać często, a nawet powinien, w zależności od popytu. Unikalność oferty? Nie ulega wątpliwości, że klienci nie szukają tylko najniższych cen, ale także rzetelnych informacji o produkcie i szybkiej obsługi. Aby zachęcić klientów do korzystania z Twojego sklepu, zadbaj też o to, aby mieć w sprzedaży dodatkowe, pokrewne produkty. Jeżeli sprzedajesz telefony, to miej też w ofercie obudowę do telefonów, ładowarki, kable. To naprawdę pomoże. Zadbaj o to, aby opis Twojego produktu był profesjonalny i rzetelny. Zrób profesjonalne zdjęcie Twojego produktu, najlepiej na białym tle. I zadbaj o to, aby grafika Twojego sklepu była przyjazna dla klienta. I kolejna rzecz, poświęć dużo czasu i pieniędzy na działania marketingowe. One są naprawdę ważne, a mówiłem już o nich wcześniej. Po dziewiąte, jakie są ceny w hurtowniach? Z cenami hurtowymi możemy się zapoznać w momencie ustalania warunków współpracy z hurtownią. Kwoty, jakie zostaną Ci przedstawione, będą ustalane indywidualnie dla Ciebie. Hurtownie dostosowują swoją ofertę do obrotu, jaki gwarantuje im dany sklep internetowy, a także od długości wspólnej współpracy. Także początkowo ceny proponowane Ci przez hurtownię mogą być nieco wyższe, a przed wysyłką towaru do klienta hurtownia może oczekiwać od Ciebie przedpłaty w celu zbudowania wiarygodności nowej firmy. Warto o tym pamiętać i być przygotowany na taką ewentualność. Po dziesiąte, marże. Jakie marże możemy narzucić? Marża, jaką narzucasz, w większości przypadków nie będzie podlegała regulacjom, ale może się jednak zdarzyć, że Twoja cena sprzedaży nie będzie mogła być niższa niż cena detaliczna w danej hurtowni. Ustalanie optymalnej ceny powinno obejmować obserwację rynku i być zgodne z polityką cenową danej branży. Twoja oferta ma być taka, abyś mógł konkurować z innymi, a jednocześnie nie zaniżać ogólnie obowiązującej ceny. Po 11. Detal czy hurt? Właśnie, większość z nas myśli, że dropshipping to jest sprzedaż drobnych rzeczy na Allegro, ale to nie jest tak. Tą metodą możemy sprzedawać wszystko, od drobnych rzeczy wysyłanych pocztą po wielkogabarytowe produkty dostarczane tirami. Możesz sprzedawać pojedyncze taczki czy baseny na Allegro lub poszukać klientów poza tym portalem i sprzedać je hurtem. To od Ciebie zależy, jak, ile i za ile sprzedajesz i jak zorganizujesz swoją sprzedaż. Punkt 12. Czy można wysyłać towar za granicę? Podobnie jak poprzednie kwestie, wszystko zależy od ustaleń z Waszą hurtownią, ale nie widzę powodu, aby tego nie robić. Jest to nawet wskazane, bo powiększa się Twój rynek, a sprzedaż rośnie proporcjonalnie do niego. Punkt 13. Zwroty towarów. Pamiętaj, że kupujący jest Twoim klientem, a Ty jesteś klientem hurtowni, więc ewentualne zwroty będą Twoim problemem. W przypadku niektórych hurtowni istnieje możliwość zwrotu towaru do magazynu i późniejszej jej wysyłki do następnego klienta, ale nie zawsze będziesz miał taką możliwość. Więc rozważając branże, w których chcesz funkcjonować, weź pod uwagę gabaryty Twoich produktów, które mogą do Ciebie wrócić. Jeśli nie masz dużo wolnego miejsca magazynowego, lepiej unikać wielkogabarytowych produktów. I punkt 14. Reklamacje. Tutaj sprawa wydaje się w miarę prosta, gdyż zdecydowana większość hurtowni przyjmie swoje produkty w ramach reklamacji, oczywiście na zasadach wcześniej ustalonych. Dlatego warto jest dobrze się z nimi wcześniej zapoznać, aby uniknąć potencjalnych problemów. I ostatnia ważna rzecz, co robić, aby się rozwijać i więcej zarabiać. Na początku swojej kariery w dropshippingu warto się skupić na budowaniu swojej marki. Duża konkurencja na rynku sprawia, że trudno będzie od razu zarabiać większe kwoty. By w przyszłości móc oferować konkurencyjne ceny, skup się na maksymalizacji sprzedaży na początku swojej działalności. Dość niska marża zapewni wygenerowanie wielu transakcji, dzięki czemu hurtownia zaoferuje Ci niższe ceny.
to dzięki nim będziesz w stanie lepiej się wypromować, a także zwiększyć zyski pochodzące z naliczonej marży. W ten sposób doszliśmy do końca. Jak usłyszałeś, branża wydaje się prosta i dochodowa, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli skupisz się na tych szczegółach, które tutaj omówiłem, to na pewno osiągniesz sukces. Ciężka praca, wytrwałość, zaangażowanie pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, daj łapkę w górę, a to pozwoli rozwijać się mojemu kanałowi. Jeśli masz jakieś uwagi lub temat, którym mógłbym się zająć, zostaw wiadomość w komentarzu. Ja jestem Lukadylu i pozdrawiam Cię serdecznie. A i pamiętaj, wiedza codzienna jest nam niezbędna. Cześć!